Witam wszystkich serdecznie na dzisiejszym spotkaniu, którego tematem jest taki bardzo, powiedziałabym, czasami kłopotliwy temat, a na pewno w moim dzisiejszym wydaniu będzie on tematem dość kontrowersyjnym. Jakby biorę na barki to, że niektóre osoby mogą być poirytowane tym, co dzisiaj mam do powiedzenia, niektóre się pewnie ze mną nie zgodzą, inne będą przyklaskiwać. Natomiast, moi drodzy, wszystko po to, aby właśnie te kontrowersje, które dzisiaj sobie będziemy opowiadać, pobudziły nas do większego myślenia. Myślenia bardziej wszechstronnego i wychodzenia poza własny komfort, którym jest właśnie, że ja jestem najlepsza w tym, co robię, ja jestem najlepszy i moje decyzje są najwłaściwsze. Więc mierzę się z tym, że dzisiejszy temat może być kontrowersyjny, mogę właśnie wybudzić w Was pewne emocje, ale nie ukrywam, że to jest taki troszeczkę mój cel. Ale jakby nie strasząc Was wcześniej, zapraszam po prostu do wysłuchania tego, co dla Was przygotowałam. Moi drodzy, grajmy do jednej bramki, a więc jak współpracować na linii rodzic, nauczyciel i terapeuta. To jest temat naszego dzisiejszego spotkania. Wcale niełatwy, powiedziałabym wręcz, że dość trudny, ale mam nadzieję, że po dzisiejszym spotkaniu wszystkim nam będzie nieco łatwiej. Moi drodzy, przede wszystkim takie wejście w temat dotyczące tego, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Mamy w ciągu roku kalendarzowego kilka takich bardzo głośnych wydarzeń, jak na przykład kwiecień, który jest uznany za miesiąc spektrum autyzmu, jak grudzień, pierwszy tydzień grudnia tak naprawdę, gdzie mówimy o Europejskim Tygodniu Spektrum Autyzmu. Oprócz tego gdzieś pokątnie w szkołach, różnych placówkach odbywają się różnego typu spotkania, jakieś takie mini szkolenia, edukacja na przykład dzieciaków, tak, na temat właśnie spektrum autyzmu. I rzeczywiście to jest cudowne, wspaniałe i dobrze, że tak się dzieje. Natomiast prawda jest taka, że te wszystkie momenty tych kampanii społecznych, one absolutnie mają fenomenalny jakby nie tyle wydźwięk, co są na pewno potrzebne, tak? Tyle, czy one rzeczywiście przekładają się jakościowo na poprawę życia samych rodzin i samych dzieci w spektrum autyzmu. Dlatego, że oczywiście kwiecień, grudzień, w międzyczasie jakieś tam dodatkowe jeszcze święta, zapalają się na moment takie światła, tak? Najczęściej niebieskie, chociaż pamiętajcie o tym, że same osoby w spektrum autyzmu strasznie nie lubią tego niebieskiego koloru, dlatego, że on mocno ogranicza jakby takie pojęcie i daje taki nakaz mityczny, tak, że spektrum autyzmu to chłopcy głównie, tak? Stąd ten kolor niebieski. Przypominam raz jeszcze, spektrum autyzmu jest różnorodne. Zarówno dotyczy to, jakby na to zaburzenie cierpią, czy towarzyszy to zaburzenie, czy ta neuroróżnorodność, o tak jest najwłaściwiej powiedziane, dziewczynkom, jak i chłopcom. Dlatego ten niebieski kolor nie do końca jest kolorem właściwym. Kolor różnorodność kolorów. To jest odpowiedni kolor właśnie kampanii spektrum autyzmu. Niemniej jednak do niedawna, może nadal jeszcze to trwa, że jednak towarzyszą tym wszystkim dniom związanym właśnie z celebracją czy uświadamianiem na temat spektrum autyzmu właśnie kolor niebieski. Niebieskie koszulki, bo są jakieś biegi i tak dalej. Niebieskie balony, gdzie dekoracje w szkołach się robi. Dzieciom się nakazuje albo prosi, żeby przyszły ubrane na niebiesko. Robi się dużo szumu, dużo się mówi rzekomo, prawda? Natomiast rzeczywistość jest taka, że te wszystkie słowa ulatują, że te niebieskie baloniki pękają, a na drugi dzień dzieci przychodzą po prostu w normalnych ubrankach. I to jest takie przełożenie tego, jak wygląda rzeczywistość rodzin, w których żyje dziecko w spektrum autyzmu. Rzeczywistość tych rodzin, drodzy Państwo, jest daleka od tych ochów i achów, które pojawiają się w trakcie tych kampanii. W trakcie kampanii pojawia się dużo słów zrozumienia, akceptacji, tolerancji, natomiast w ogóle albo w niewielkim tylko procencie przekłada się to na takie rzeczywiste, codzienne
życie. Czy to na poziomie takiego społeczeństwa lokalnego, czy na forum ogólnonarodowym, czy choćby w małych społecznościach, jakimi są klasy albo ogólnie pojęte szkoły. Więc warto się zastanowić choćby nad tym niebieskim kolorem, ale także nad tym szumem, który robi się w ciągu tych różnych kampanii. Może warto ten szum robić codziennie, może nie tyle szum, a szept, żeby pojawiał się każdego dnia, przypominając, wspominając, uświadamiając każdego dnia wszystkich dookoła, czym jest spektrum autyzmu, z czym mierzą się same osoby ze spektrum, ale także ich rodziny, nauczyciele i terapeuci, bo każdy jakby z tych grup społeczno-zawodowych, tak to nazwijmy, ma jakiś swój udział w tym, jak będzie kształtowało się funkcjonowanie, rozwój i dalsze życie dzieciaków, młodzieży czy młodych osób dorosłych właśnie w spektrum autyzmu. Na tym powinno nam najbardziej zależeć. Moi drodzy, spektrum autyzmu trzeba rozumieć, a nie oceniać. Jest to, powiedziałabym, klucz w rozumieniu całego właśnie całej kwestii neuroróżnorodności. Niestety jest tak, że my jako społeczeństwo wolimy jednak oceniać, wolimy patrzeć i dogłębnie się skupiać na tym, co widzą nasze oczy, tak? Co prezentuje, jakie zachowanie prezentuje dane dziecko czy dany człowiek. Rzadko kiedy zdarza nam się zastanawiać, dlaczego tak się dzieje, dlaczego to dziecko, ten nastolatek zachowuje się tak, albo odzywa się w ten sposób, albo prezentuje konkretne zachowania w naszym mniemaniu aspołeczne. Dlaczego tak jest? Bo jest nam tak wygodniej, jest nam tak łatwiej. Pozwala nam to w pewien sposób wytłumaczyć takie, to jest mówiąc szczerze, trywialne tłumaczenie takich własnych słabości, własnych porażek i niedoskonałości, bo z tyłu głowy mamy, drodzy Państwo, takie poczucie, że jakby lepiej nam jest, po prostu czujemy się lepiej, bo komu innemu jest gorzej, tak? Więc jakiemu jest gorzej, bo ma dziecko takie, a nie inne, to mnie jest troszkę lepiej, albo nie jest tak źle, jak myślałem. Jakby ten tok myślenia wielu osobom niestety towarzyszy, a to w konsekwencji przekłada się znów na ten aspekt tolerancji, akceptacji i rozumienia spektrum autyzmu jako zaburzenia neurorozwojowego, ale to potęguje także nasze postawy wobec osób z tym deficytem, czy rodzin, w których te dzieciaki żyją. W związku z tym ja bardzo serdecznie zachęcam i ci z Was, którzy śledzą mój kanał na YouTubie, którzy śledzą moje pogaduchy, którzy gdzieś się ze mną spotkali, czy na spotkaniach stacjonarnych, czy na jakimś webinarze, czy gdziekolwiek tknęli moje taki tok myślenia, to wiedzą, że ja tak po prostu mam. Uważam, że to, jak się zachowujemy, to, jakim myśleniem się kierujemy, przekłada się absolutnie na to, co dajemy osobom w spektrum autyzmu. To od nas w dużej mierze zależy, jak będzie wyglądała jakość życia rodzin, ale także samych dzieci w spektrum autyzmu. Dlatego strasznie mocno i zawsze zachęcam Was do szerszego patrzenia na pewne sytuacje. Zachowania zawsze złotego środka, bo żadna ekstrema, jedna albo druga, nie jest dobra dla nikogo. Zawsze ktoś ponosi porażkę, a najczęściej obie strony. Dlatego ten złoty środek to jest ten klucz do tego, aby żyło nam się po prostu wszystkim lepiej, a na pewno, żeby żyło się lepiej dzieciakom w spektrum autyzmu. Do tego Was zachęcam. Miejmy otwarte oczy, otwarte uszy, natomiast rzadziej otwierajmy i komentujmy pewne sytuacje. Zawsze zastanówmy się, dlaczego tak się dzieje, dlaczego to dziecko ma takie trudności, dlaczego pojawia się takie, a nie inne zachowanie. Musimy pamiętać, moi drodzy, też bardzo zawsze, że każda rodzina, w której pojawia się dziecko z deficytami, i to nie chodzi, że mówimy teraz aktualnie o spektrum autyzmu, ale w ogóle dziecko z jakąś niepełnosprawnością, to są ludzie, którzy doświadczają różnego rodzaju trudnych sytuacji. Takich, które nie występują w rodzinach, gdzie dzieci są neurotypowe. I szanowni Państwo, każda taka sytuacja, takie wyzwanie, a jest ono tak naprawdę nigdy niespodziewane, albo zazwyczaj niespodziewane, zazwyczaj nieprzewidywalne, niestety sprawia, że
rzeczywistość, że codzienne życie, że jakby każdy moment życia takiej rodziny po prostu sprawia, że ich ta dotychczasowa stabilizacja zwyczajnie się zmienia. Zmienia się świat wartości, spojrzenie na nich samych czy na otoczenie najbliższe. Spektrum autyzmu, moi drodzy, dotyka nie tylko samego dziecka, które otrzymuje rzekomo diagnozę, ale także wszystkich pozostałych osób, które mają z nim bezpośredni kontakt. Szczególnie oczywiście rodziny ogólnie pojmowanej. I o tym musimy absolutnie pamiętać. Moi drodzy, kiedyś przygotowałam dla Was takie spotkanie dotyczące diagnozy, prawda? Dlaczego, co ona daje i jaki ma wpływ na rodzinę, ale także i na szkołę. Ja tylko podsumuję to, co wtedy bardzo szczegółowo opowiadałam. Moi drodzy, pamiętajcie, że diagnoza, która jest tworzona przez specjalistę na podstawie oczywiście obserwacji i wszystkich pozostałych czynników, jest takim papierem, takim opisem, takim dokumentem, który jest oczywiście przeznaczony dla dziecka i dla jego rodziny. I to jest jasne jak słońce. Natomiast ta diagnoza oczywiście otwiera liczne drogi, ale także zamyka pewne drogi. I to znowu, punkt widzenia od miejsca siedzenia, to co kiedyś Wam opowiadałam. Ale także musimy pamiętać, że ta diagnoza, moi drodzy, to jest taki dokument, który pokazuje rodzicowi, że albo miał rację i jego przeczucia się sprawdziły. Dla innych jest to informacja, wiedziałem, że coś jest nie tak i to tylko to potwierdziło. Teraz wiem, co robić, wiem, jak działać. Teraz jestem w stanie rzetelnie i przede wszystkim optymalnie pomóc mojemu dziecku. Z drugiej strony mam rodzica, który mi powie, mój świat właśnie runął. Nie odzyskam już tego, na co liczyłem. Myślałam, że to jest tylko takie głupie gadanie, a jednak nie, okazało się to najgorsze. Ma spektrum. Od wielu rodziców słyszę takie właśnie stwierdzenia. I każdy z nich ma do tego prawo. Natomiast chciałam, bez rozdrabniania się na szczegóły dotyczące tej diagnozy, chciałam powiedzieć tylko jedno. Szczególnie do nauczycieli i do terapeutów. Moi drodzy, pamiętajcie, że rzeczywiście ten dokument oficjalny jest dawany rodzicowi, prawda? Żeby zapoznał się z tym, jak funkcjonuje jego dziecko, z czym może mieć trudności, z czym się może mierzyć przez resztę swojego życia. Niemniej jednak ten dokument potem oczywiście się powiela i przechodzi do różnych innych osób. Ale najważniejsze w tej diagnozie jest, moi drodzy, to, że rodzice w kontekście tej diagnozy potrzebują objaśnień, potrzebują pokierowania, potrzebują wytłumaczenia, po co, dlaczego, co dalej z tym zrobić. Natomiast zdarza się niejednokrotnie, niestety, że zamiast dostać właśnie takie wsparcie w postaci wytłumaczenia, pokierowania, pokazania mapy, co dalej, gdzie się kierować, oni muszą instruować nauczycieli, specjalistów, to oni muszą się dowiadywać, szukać odpowiedzi, bo nikt tych odpowiedzi nie chce im udzielić. To oni błądzą w takich zakamarkach niewiedzy. Natomiast nawet jeżeli dziecko jest zaopiekowane, czy w placówce edukacyjnej, czy przez specjalistę, to mocno, albo inaczej, często zdarza się tak, że tylko dziecko jest zaopiekowane, a nie rodzina. Moi drodzy, tak jak Wam powiedziałam na początku, jeżeli w domu pojawia się dziecko w spektrum autyzmu, to z automatu cała rodzina staje się rodziną w spektrum autyzmu, ponieważ ich całe życie, dotychczasowa rzeczywistość radykalnie się zmienia. Bardzo często i wiele aspektów życia będzie w pewien sposób podporządkowane dziecku w spektrum autyzmu. Dlatego nie wolno nam zostawiać rodziców bez wsparcia. Nie wolno nam pomijać rodziców w aspekcie edukacji, w aspekcie jakiejkolwiek terapii. Po pierwsze, są doskonałym źródłem informacji na temat dziecka. Po drugie, oni, żeby Was wspomagać jako nauczycieli czy terapeutów, muszą wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. A to Wy, skoro jesteście nauczycielami, skoro jesteście terapeutami, czyli zakładamy, że macie pojęcie, wiecie, czym jest spektrum autyzmu. Więc Waszym niejako obowiązkiem, Waszą misją jest także to, aby bezwzględnie wspierać również rodziców. Wtedy ta współpraca rzeczywiście się uda. Wtedy wszyscy będą szczęśliwi i zadowoleni. Moi drodzy, chciałabym chwilkę teraz jeszcze poświęcić czasu na to, o co chodzi w tej płaszczyźnie
pracy i w jej odmienności dotyczącej rodziców i nauczycieli czy terapeutów. Każdy z Was to wie. Wszyscy właściwie mający taką rzeczywistość czy kontakt, dokładnie będziecie wiedzieć, co ja mam teraz na myśli. Jeśli chodzi o tą płaszczyznę pracy, jej odmienność, wpływ na dziecko, właśnie z perspektywy tych różnych jakby odmienności, tak to nazwijmy. Zacznijmy od rodziców. Moi drodzy, rodzic, który ma dziecko w spektrum autyzmu, jego godziny pracy to, mówiąc najprościej, to 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Bardzo często przez wiele, wiele lat. Czasami zdarza się tak, że do końca swojego życia. Tak wygląda ich ciężka praca. Jeśli chodzi o nauczycieli w tym samym kontekście, godziny pracy, godziny pracy w pełnym wymiarze nauczyciela nie przekraczają 40 godzin tygodniowo. Terapeuta sam wyznacza sobie ilość godzin, jaką chce spędzić w gabinecie i ilu pacjentów chce przyjmować. Tak? Sam sobie tym jakby grafikiem swoim moduluje go, zmienia i ustala. Dzisiaj nie mam ochoty, to odwołuję, mam zamiar wziąć urlop, to jadę, ogłaszam to wcześniej, prawda? Rodzice niestety nie mają takiej możliwości. Kolejna kwestia, urlop. Urlop i czas wypoczynku. Jeśli chodzi o rodziców, no, żeby nie być powtarzalnym, nie ma czegoś takiego jak urlop. Nie ma czegoś takiego jak czas na wypoczynek. Bardzo często oni zapominają o tym, że w ogóle mają prawo do tego, aby odpocząć, ponieważ albo boją się, że ktoś nie podoła opiece nad ich dzieckiem, albo uważają, że po prostu inaczej nie mogą, bo skoro mają dziecko niepełnosprawne albo z jakimiś trudnościami, to muszą po prostu się temu poświęcić i zapominają, nie mówiąc o tym, żeby wyjechać na jakieś wczasy, żeby wyjechać na jakiś urlop bez dziecka. Oni nie mają czasu w tygodniu na to, aby ze 2 godziny poświęcić samemu sobie, żeby iść do kosmetyczki się pomalować, zrobić sobie maseczkę, żeby iść do spa, żeby iść samodzielnie na basen albo iść z koleżanką na kawę. Nawet wielu rodzicom przez myśl nie przechodzi coś takiego, bo jakby to było możliwe. Więc o czym my tutaj rozmawiamy? Jeśli chodzi o urlop i czas wypoczynku nauczycieli i terapeutów, urlop wypoczynkowy w wymiarze 35 dni roboczych, prócz tego soboty i niedzielę. Oczywiście nauczyciele powiedzą, ale my w sobotę i w niedzielę też pracujemy, bo sprawdzamy sprawdziany, przygotowujemy się do zajęć. Jasne, że tak. Natomiast macie ten komfort, że nawet jeżeli w sobotę nie zrobicie, bo poświęcicie go na odpoczynek, to zrobicie to w niedzielę. Rodzice dzieci w spektrum autyzmu nie mogą sobie wybrać, że dziś albo jutro, bo to dziecko jest cały czas z nimi. Jeśli chodzi o terapeutów, dokładnie tak samo jak w wymiarze godzin pracy. Sami o tym decydują, kiedy odpoczywają, kiedy jadą na urlop, kiedy sobie biorą aktualnie wolne. Jeśli chodzi o pensję, no w kontekście rodziców jest to działalność charytatywna. I oczywiście ktoś powie, ale nie trzeba mieć dzieci, nikt nikogo nie zmusza. Zgadzam się i podpisuję się pod tym obiema rękoma. Rzeczywiście jest to wybór człowieka. Natomiast jeżeli mam już dziecko, bo się na nie zdecydowałam, a okazuje się w dalszej przyszłości, że to dziecko jest niepełnosprawne, to moja działalność na jego rzecz, moja praca, którą poświęcam mojemu dziecku, jest charytatywna. Jeśli chodzi o terapeutów i nauczycieli, płaca nauczycieli oczywiście w zależności od stopnia, czy to jest nauczyciel dyplomowany, czy nauczyciel początkujący, jest, prawda? I oczywiście ja sobie nawet sprawdziłam tak na oficjalnej stronie, że nauczyciel zarabia taki początkujący, drodzy Państwo, trochę więcej jak 4000 złotych, brutto oczywiście, natomiast nauczyciel dyplomowany troszeczkę więcej jak 5000, to jest oczywiście wszystko brutto. I zgadzam się także z nauczycielami, że to jest kropla w morzu potrzeb. I tutaj nie ma najmniejszych wątpliwości. Niemniej jednak mają swoją pracę, określoną ilość godzin, mają za to pensję, wracają i toczą swoje życie rodzinne. Rodzice dzieci w spektrum autyzmu tak nie mają, bo oprócz tej pracy charytatywnej, braku urlopu w kontekście rodzicielskim, czy godzin pracy na rzecz dziecka, pełnią także funkcję czy rolę zawodową, bo oni także chodzą do pracy bardzo często. I tak jak pozostałe grupy, również zajmują się domem. I drodzy Państwo, ostatnia kwestia to odpowiedzialność. Odpowiedzialność rodziców względem dziecka w spektrum autyzmu jest, jakby można ją określić 3 słowami. Jest ogromna, jest niepodważalna i jest absolutnie bezwzględna.
Jeśli chodzi o odpowiedzialność nauczycieli i terapeutów wobec dziecka w spektrum autyzmu, nie powiem nic, dlatego że każdy może sobie na to pytanie samodzielnie odpowiedzieć i tutaj jakby nie będę tego bardziej rozwijać, bo na pewno jest nieporównywalnie mniejsza z tą, którą mają rodzice. Zanim, moi drodzy, przejdziemy do dalszej części naszego dzisiejszego spotkania, chciałabym Was z ogromną przyjemnością zaprosić do zapoznania się z moimi książkami, które są dostępne na www.puzzleszkolenia.eu w zakładce sklep. Są dwie. Pierwsza to Puzzle autyzmu, jak je ułożyć. To jest ta książeczka, którą wydałam 2 lata temu. To jest ta książka. Od wczesnych objawów po dorosłość. Mnóstwo odpowiedzi na pytania dlaczego. Szczególnie dla tych osób, które błądzą po tematyce spektrum autyzmu. Nie do końca to rozumieją. Nie wiedzą jak pracować. Nie wiedzą na co zwracać uwagę. Co pewne zachowania oznaczają. Ta książka zawiera właśnie odpowiedzi na te pytania i mnóstwo praktycznych porad. Druga książka, Niedoskonała doskonałość, świeżynka, wydana w lipcu tego roku. Książka, która absolutnie w całości poświęcona jest dzieciakom, młodzieży i młodym osobom dorosłym, zarówno dziewczynom, jak i chłopakom, u których stwierdza się albo którzy przejawiają objawy zespołu Aspergera. Oczywiście ja wiem, że zespół Aspergera zniknął z klasyfikacji ICD-11, natomiast na potrzeby tego, żebyście wiedzieli, o kim jest ta książka i dla kogo jest ta książka, użyłam określenia zespół Aspergera. Tutaj, moi drodzy, bardzo dużo poświęciłam uwagi dziewczynkom i kobietom w spektrum autyzmu, które bardzo często nie wiedzą, że takie trudności że mają trudności, a wynikają one ze spektrum autyzmu. Więc obie książki są dostępne tylko i wyłącznie u mnie. Kto jeszcze się z nimi nie zapoznał, to bardzo serdecznie zapraszam właśnie do zapoznania się z tymi publikacjami. To tyle, jeśli chodzi o reklamę. Jak to wiecie, zazwyczaj w różnych filmach i w trakcie sportu te reklamy są, to właśnie to był czas reklamowy. I wracamy, moi drodzy, dalej do naszego spotkania. Mianowicie chciałabym, żebyśmy się zastanowili, jakie możemy wyróżnić postawy rodziców dzieci ze spektrum autyzmu wobec, moi drodzy, terapii. Ja zanim jeszcze Wam o tym opowiem, to chciałam tylko powiedzieć, że akurat w tej pozycji niedoskonała doskonałość, tam prowadziłam przez 3 lata badania, gdzie mam odpowiedzi prawie 5 tysięcy nauczycieli i prawie 17 tysięcy rodziców. I znacząco różnie wygląda ich perspektywa w kontekście oceny właśnie spektrum autyzmu, ale jednocześnie tam jest pokazane na podstawie tych badań, które zrobiłam, jak wielkiego wsparcia potrzebują zarówno rodzice, jak i nauczyciele właśnie w kontekście spektrum autyzmu. Moi drodzy, postawy rodziców dzieci ze spektrum wobec terapii. To jest mój podział, nie żaden naukowy, tylko mój, który sobie stworzyłam na podstawie swoich lat pracy z rodzicami. Moim zdaniem są 3, albo inaczej, ja mam kontakt z 3 grupami rodziców. Pierwsi to są tacy zwykli, przeciętni rodzice, można powiedzieć, którzy radzą sobie z wyzwaniami dnia codziennego. Oni po uzyskaniu diagnozy wzięli się w garść, zaczęli szukać odpowiedzi, kierunków działania. Oni słuchają, wiedzą co, jak, gdzie, jakby współpracują bardzo intensywnie, ale także dzięki temu, że ten tok myślenia ich względem spektrum autyzmu i tego, jak działać, bo mają wsparcie ze strony czy terapeutów, czy innych osób, nie wymagają jakiegoś wielkiego kierowania, tak? Bo oni sobie już świetnie radzą, tak? Już weszli w ten trybik takiej machiny działania i oni sobie naprawdę już fajnie radzą. Tylko dopytują, Pani Magdo, to jeszcze to? A to co tu jeszcze można z tym zrobić? A czy można tak, czy jednak inaczej? Więc to jest ta grupa rodziców, z którymi się rewelacyjnie pracuje, bo oni są otwarci na współpracę, oni chcą słuchać, ale także chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami. I to są tacy rodzice, których życzę wszystkim nauczycielom i wszystkim terapeutom, bo to są właśnie ci, którzy naprawdę robią bardzo dużo dla swoich dzieciaków i jednocześnie nie są obok, a są
w cyklu całym tej edukacji i terapii swojego dziecka. Druga grupa rodziców, z którymi ja mam kontakt, to tacy zagubieni poszukiwacze, takich nazywam. Dlatego, że oni, drodzy Państwo, mają ogromną wiedzę na temat spektrum autyzmu, ale jednocześnie nie wiedzą, jak ją wykorzystać, tak? To jakby nie radzą sobie z tym natłokiem informacji, które zdobywają. Szukają wsparcia wszędzie, gdzie się da, często obciążając dziecko licznymi terapiami, często mieszając style terapii, które są znacząco wykluczające się, bo jakby dążą do tego, że im więcej, tym lepiej. Tak? No, ci, którzy pracują z dzieciakami w spektrum, wiedzą, że akurat w tej grupie dzieciaków niekoniecznie jest to właściwa droga podążania, prawda? Że im więcej, tym lepiej. Każdy człowiek ma prawo do wypoczynku i odpoczynku i takiego zrelaksowania się, i dzieciaki w spektrum także takie prawo mają. Więc czasami są to, jakby ta grupa rodziców to są ci, którzy bardziej szukają wsparcia dla samych siebie niż dla dziecka. Więc idę tutaj. Poniedziałek 2 terapie, wtorek 3 terapie, w środę 1 terapia plus basen, czwartek kolejne, no i w sobotę, bo tam było miejsce, to jeszcze w sobotę go będziemy czy ją zaprowadzać, tak? Ale bardziej jest to takie wyciszenie własnego wołania o pomoc niż takiego rzeczywistego wsparcia dla dzieciaków. I z tymi rodzicami trzeba bardzo mocno pracować, wspierając ich, tłumacząc im, o co chodzi w tym spektrum. Nie tłumacząc rozdział po rozdziale kolejnych książek takich teoretycznych, tylko w kontekście ich konkretnego dziecka, że to, że dziecko pani sąsiada chodzi na tą terapię, niekoniecznie jest właściwe dla pani dziecka, tak? I tłumaczyć dlaczego, co musimy wypracować, co w pierwszej kolejności jest najważniejsze dla konkretnego Jasia, Krzysia czy Zosi. I w tym kontekście z tymi rodzicami trzeba pracować, pokierować ich po takiej prostej ścieżce, a nie zawijasach, do których jest jeszcze mnóstwo rozgałęzień. I trzecia grupa rodziców to są tacy rodzice, którzy są mocno wycofani, ale także rodzice bardzo mocno roszczeniowi. Tych rodziców dziś też jest sporo. Przynajmniej ja na takich też trafiam. Zakładam, zresztą na podstawie tych badań, które robiłam w związku z tą książką właśnie, okazuje się, że wielu nauczycieli ma podobne odczucia, że właśnie rodzice chcą, żądają, a mało dają z siebie, tak? Jakby w mniemaniu nauczycieli. I moi drodzy, według mnie, albo z mojego doświadczenia, o tak to nazwijmy, to są rodzice, którzy sami z dzieckiem robią niewiele w domu, ale wolą płacić za terapię i żądają efektów, tak? Przykład jednej z moich mam, która przyszła do gabinetu ze swoim dzieckiem niemówiącym, która bardzo mocno wzbraniała się przed samą diagnozą, ale już w końcu szkoła pokierowała, że dziecko musi mieć diagnozę, bo ewidentnie jest w spektrum dziecko niemówiące. I mama wchodzi do gabinetu i pierwsze jej słowa: ja chcę, żeby on mówił. Jakby możecie sobie wyobrazić, jak mogłam zareagować. Natomiast, no właśnie, taki rodzic płaci za terapię i żąda, że na pstryknięcie palca ma dziecko mówić. Nie zastanawiając się też bardzo często nad tym, że nic w zamian temu dziecku nie daje mu alternatywy. Przez 4-5 lat dziecko nie miało żadnej możliwości komunikacji, bo mama z książką do komunikacji chodzić nie będzie, bo to przecież obciach. A przecież ja go rozumiem. No super, że ty, mamo, go rozumiesz, tylko że dziecko nie ma mieszkać tylko z tobą w domu, a żyć w społeczeństwie, którego niestety nie rozumie. Więc w tym kontekście mamy takich rodziców. I moi drodzy, teoretycznie wszystkie te 3 grupy mają prawo być i dzieciaki w spektrum autyzmu mają prawo mieć takich rodziców. Natomiast te 2 ostatnie grupy, o których Wam powiedziałam, są to rodzice, którzy bezwzględnie potrzebują bardzo intensywnego wsparcia. Często także psychologicznego dla samych siebie, dlatego że oni nie przerobili w sobie jeszcze treści diagnozy. Oni nadal nie zaakceptowali w pełni swojego dziecka ze spektrum autyzmu. Każdy z Was może mieć zupełnie inne doświadczenia. Wy, rodzice, jeżeli jesteście tutaj dzisiaj ze mną, także możecie mieć inne wyobrażenia. Ja mówię o swoich własnych doświadczeniach, właśnie tych zawodowych. I tak jak powiedziałam, moje spotkanie dzisiaj będzie naprawdę kontrowersyjne, ale po to, aby pobudzić Was wszystkich do takiego głębszego myślenia i refleksji. W takim razie, moi drodzy, jaka postawa nauczycieli jest na drodze dzieci w spektrum autyzmu? Przede wszystkim jasno i wyraźnie chcę powiedzieć:
Szanowni rodzice, w naszej polskiej przestrzeni edukacyjnej większość nauczycieli to są wspaniali pedagodzy, którzy są bardzo otwarci na dzieci w spektrum autyzmu. Natomiast logistyka systemu edukacyjnego, logistyka placówki konkretnej, ale także papierologia, którą są zarzucani nauczyciele, niemożność uzyskania wsparcia w postaci choćby nauczyciela współorganizującego i wiele innych aspektów bardzo często uniemożliwia im pełne otwarcie się na to dziecko, dlatego że po pierwsze brakuje im czasu, po drugie brakuje im energii i ma prawo brakować im energii. Właśnie dlatego, że wszystko spoczywa na ich barkach. I chciałabym, żeby to jasno i wyraźnie wybrzmiało. To nie jest tak, że nauczyciele są absolutnie na nie względem dzieci w spektrum autyzmu. Oni bardzo często dają serce na dłoni tym dzieciakom, poświęcają im rzeczywiście mnóstwo uwagi, ale w klasie nie jest tylko jedno dziecko w spektrum autyzmu, tylko jest jeszcze 20 czy 20 parę dzieciaków, które też być może wymagają jakiegoś indywidualnego podejścia, bo coś tam się dzieje. Więc miejmy szacunek do siebie nawzajem. Rodzice do nauczycieli, miejmy do siebie zaufanie. Nauczyciele również do rodziców. Moi drodzy, ale to jest też tak, że te różne czynniki, od logistyki placówki po cały system edukacyjny, który jest stworzony, niestety wywołuje w nauczycielach frustrację, wywołuje w nich złość, wywołuje w nich niemoc, nieporadność, która przekłada się niestety na to, jak oni traktują, jak pracują, jak oddziałują na dziecko w spektrum autyzmu. Niestety ta logika systemu, a właściwie brak logiki w systemie edukacyjnym sprawia, że dodatkowo nakłada się na niego bardzo gruba warstwa braku empatii, ale także takiej akceptacji dla odmienności, co w konsekwencji przekłada się także na nauczycieli. Dodatkowo brak komfortu pracy, brak asystentów w takich klasach, brak superwizji, dlatego że dyrekcja szkoły powie, ale sorry, nie mam kasy na to, żeby coś zorganizować, nie mam pieniędzy na to, żeby wam zrobić jakieś szkolenie, dokształcajcie się sami. Ale tak, tutaj mam dziecko z ADHD, tu mam dziecko z zaburzeniami sensorycznymi, tu mam dziecko ze spektrum, tyle że mam pierwsze, drugie, piąte dziecko w spektrum i każde jest inne. Więc co, za każdym razem mam wykładać z własnej kieszeni pieniądze na dokształcanie się? Ciągle tylko mówią douczaj się, douczaj się, douczaj się, ale kto mi na to da? Ja też mam swoją rodzinę, też mam swoje wydatki. Nikt mi za to nie zwraca. I rodzice też muszą to zrozumieć, że to nie jest wcale takie proste. Moi drodzy, zapomina się o takim wsparciu dzieci w spektrum autyzmu. Właśnie ten jakby standard nauczania w polskich szkołach opiera się na tym, aby wytykać uczniowi to, w czym jest słaby, skupiać się głównie na tym, czego nie potrafi, w czym jest kiepski, z czym ma duże kłopoty. Zapomina się o tym, że mózg ludzki ma tendencję do tego, że on zdecydowanie lepiej pracuje. On jest bardziej zmotywowany, jeżeli jest takie pozytywne wsparcie, pozytywny wydźwięk ze strony tej drugiej osoby. Czyli jeżeli byśmy bardziej skupiali się na takim, drodzy Państwo, aspekcie pasji, zainteresowań i przede wszystkim mocnych stron dzieciaków w spektrum, a mają one całe mnóstwo mocnych stron, zdecydowanie lepiej by te dzieciaki funkcjonowały, ale także nauczycielom żyłoby się lepiej i zdecydowanie łatwiej. Czemu niektórzy nauczyciele, wiedząc, że na przykład mają dziecko w spektrum autyzmu, które szaleje na punkcie dinozaurów, czemu usilnie na matematyce daje mu liczydła albo patyczki? Fajnie by było przygotować na przykład figurki, czy choćby naklejeczki, jakieś figurki dinozaurów. Zobaczylibyście, jak ten dzieciak pójdzie w temat, bo on może oprzeć się na swoich zainteresowaniach, a zrobić to, czego od niego wymagacie. W tym toku należy podążać, żeby właśnie sobie ulżyć, sobie ułatwić i wspierać dzieciaka, a więc wysysać z niego optymalny poziom rozwoju. Niestety zapominamy o wspieraniu zainteresowań, rozwijaniu pasji tych dzieciaków, natomiast obciążamy ich totalnie niepotrzebnymi, obciążającymi zajęciami, które tylko zniechęcają dzieciaka do dalszej pracy. W całym takim ogólno pojętym systemie edukacyjnym, pojęciu życia w klasie, życia w szkole, bardzo często zapomina się, drodzy Państwo, o rówieśnikach dzieci
dzieci w spektrum autyzmu. I tak jak Wam powiedziałam, są kampanie, które robią te niebieskie baloniki, niebieskie wystawy. Często logopedzi w szkołach robią takie dekoracje, właśnie niebieskie. Ale potem 2-3 dni, potem dekoracja się zmienia i temat się rozpływa, koniec tematu. Nauczyciele często, którzy nieporadnie radzą sobie z dzieckiem w spektrum autyzmu, także nieporadnie radzą sobie w kontekście rówieśników takiego dziecka. I niby chcą uświadomić kolegów w klasie, że mają kolegę czy koleżankę z pewnymi wyzwaniami albo z pewną odmiennością w postrzeganiu świata, chcący, niechcący przyklejają mu etykietę, tak? I najczęściej ta etykieta w mniemaniu rówieśników to jest dziwak, dziwoląg i jeszcze wiele innych epitetów, których nie chciałabym tutaj przytaczać. Właśnie przez to, że pokazujemy słabe strony tych dzieciaków, a nie pokazujemy, w czym one są świetne. Wielu z tych dzieci uczęszczających do szkół neurotypowych, tych masowych szkół, moi drodzy, mogłoby pokazać się na przykład ze strony umiejętności czytania, bo wielu z nich ma takie kompetencje. Ale nie, nauczyciele nie chcą tego wykorzystywać. Wolą pokazać, w czym te dzieciaki są po prostu słabsze. I znów podkreślam, żeby to było jasno i wyraźnie powiedziane. Nie wszyscy nauczyciele tacy są. Większość z nich jest wspaniałymi pedagogami. Drodzy Państwo, pamiętajcie o tym. Natomiast zdarzają się tacy, którzy niestety sobie z tym nie radzą. Dodatkowo, moi drodzy, brak takiej solidnej i rzetelnej współpracy z rodziną, gdzie niestety mamy tak, że nauczyciele ze względu na to zmęczenie, przeładowanie obowiązkami kontaktują się z rodzicami tylko w momencie, kiedy jest jakiś duży problem, tak? Przeszkadza, chodzi, krzyczy, wychodzi z klasy, a nauczyciel zapomina powiedzieć: pięknie dzisiaj pracował, przepracował sam 10 minut, nie potrzebował pomocy, cudownie podniósł rękę. Rodzice chcą takie rzeczy usłyszeć. Oni nie chcą tylko słyszeć, w czym dziecko jest słabe. Nie chcą po raz milionowy słyszeć, że ono było niegrzeczne. Moi drodzy, pamiętajcie, dzieci w spektrum autyzmu nie są niegrzeczne bez powodu w naszym mniemaniu. One zawsze mają jakiś powód, że zachowują się tak, a nie inaczej. Ale to trzeba chcieć zrozumieć. Dalej, moi drodzy, brak przestrzeni w szkole, tak, która jest dostosowana do potrzeb dziecka. Ja jak czasami konsultuję, dzwonią do mnie, piszą do mnie nauczyciele: Pani Magdo, bo właśnie trafiło do mnie dziecko, mówię dyrektorowi, że potrzebujemy, a on mi mówi kącik na holu. Litości, drodzy Państwo. Wy rozumiecie, co to znaczy bezpieczna przestrzeń sensoryczna? To taka, która jest pozbawiona bodźców, która pozwoli dziecku się wygasić i wyciszyć, żeby ono mogło powstać z kolan przytłoczenia i móc dalej funkcjonować na poziomie placówki. To nie może być przejście między kuchnią a łazienką. To nie może być przejście gdzieś w korytarzu, gdzie non-stop ktoś przechodzi. Co to ma wspólnego z bezpieczną przestrzenią sensoryczną? Zamiast trzymać w jakimś hibziku, nie wiem, pomieszczeniu gospodarczym szczotki i odkurzacz, zróbcie tam miejsce wyciszenia, żeby to rzeczywiście było miejscem wyciszenia. I nie wierzę, że w placówkach nie ma takiego pomieszczenia, które można by było do czegoś takiego przystosować. Pamiętajcie, że dzisiaj co 5. dziecko w szkole masowej to jest dziecko z zaburzeniami sensorycznymi, które często nie ma diagnozy, bo rodzice są nieświadomi i nauczyciele też są nieświadomi. Ale takie dziecko też chętnie skorzystałoby z takiego pomieszczenia. Dzisiaj właściwie w obecnej sytuacji i ilości diagnoz, jaka nam się pojawia, ilości zaburzeń, jakie towarzyszą naszym dzieciakom, powinno takie miejsce być bezwzględnie organizowane w każdej placówce edukacyjnej. I ja zawsze na każdym jednym szkoleniu o tym mówię. Moi drodzy, w takim razie jakie mamy postawy terapeutów dzieci w spektrum autyzmu? One też są interesujące. Przede wszystkim i znowu przepraszam większość terapeutów, bo to nie do nich, to do tej zdecydowanej mniejszości bardziej się będę kierować. Większość terapeutów chce, większość terapeutów się mocno stara. Większość terapeutów bardzo intensywnie angażuje się w pomoc dziecku i jego rodzinie. Wysłuchuje, odpowiada na pytania, ale także podąża za dzieckiem, czyli jakby nie przygotowuje 10 pudełeczek na stoliczku, czy przyjdzie Kasia, Krzyś, Zosia czy Marysia, tylko podchodzi indywidualnie. Bierze pod uwagę to, że dzisiaj, chociaż wczoraj Krzyś pięknie pracował, to dzisiaj może nie pracować wystarczająco intensywnie, bo mama mi właśnie powiedziała, że miał kiepską noc. I ja to biorę pod uwagę. I właśnie większość terapeutów takich jest, że podąża za dzieckiem, za jego dzisiejszym, aktualnym stanem
pobudzenia, stanem optymalnego zaangażowania się w zajęcia. Natomiast mamy niestety też takich terapeutów, gdzie nie ma indywidualnego podejścia do dziecka, gdzie terapeuta ma listę, dzisiaj ma 5 dzieciaków w spektrum autyzmu, no to robię 10 ćwiczeń i za koleją ze wszystkimi robię to samo. No to się nie uda, nie będzie efektów terapii właśnie prowadzone przez takiego terapeutę. Przede wszystkim, moi drodzy, terapeuci muszą pamiętać, że rozpoczynając pracę z dzieckiem, nie tylko na początku całego sezonu pracy terapeutycznej, tylko tak naprawdę trzeba ją aktualizować za każdym razem, kiedy z dzieckiem się spotykam. Jest to tak zwana ocena funkcjonalna dzisiaj, czyli czy dziecko nie jest zmęczone, czy coś się nie wydarzyło, bo dziecko było w przedszkolu i po przedszkolu przychodzi na terapię. To wszystko jest niezbędne do tego, aby dziś, tu i teraz z dzieckiem pracować. Kolejna kwestia. Terapeuci nie mogą lekceważyć roli rodziców w procesie terapii. Moi drodzy, jeżeli jest terapeuta, który zakłada, że dziecko będzie przychodziło do niego raz w tygodniu, i będzie pracowało pół godziny, 45 minut czy 60 minut, to jasne, może być tak, że będą jakieś efekty tu i teraz, tak? Ale w większości przypadków nie będzie efektów. Jeżeli się nie zachęci, jeżeli się nie pokaże rodzicowi, że on jest częścią całego łańcucha terapeutyczno-edukacyjnego, że jest bardzo ważnym ogniwem całej tej drogi, jeżeli terapeuta nie pokaże, jak pracować z dzieckiem, na co zwracać uwagę, jak reagować, to efektów nie będzie albo będą one bardzo mizerne. Powtarzam raz jeszcze, rodzic jest absolutnie niezbędnym źródłem informacji dotyczącym funkcjonowania i życia dziecka. Kolejna kwestia to, tak jak Wam powiedziałam, często terapeuci biorą dzieciaka do gabinetu, prowadzą swoją terapię, 45 minut, do widzenia, dziękuję, spotykamy się za tydzień. Nie mają czasu, żeby porozmawiać z rodzicem, nie mają czasu, żeby dopytać się o rodzeństwo. Pamiętajcie, moi drodzy, podkreślam to po raz setny, jeżeli w rodzinie pojawia się dziecko w spektrum autyzmu, to wsparcia potrzebują wszyscy, i rodzice, i rodzeństwo. I właśnie wy, terapeuci, jesteście po to, aby ich wspierać, aby im pomagać, aby im tłumaczyć, żeby lepiej rozumieli siebie, swoje emocje i także rozumieli lepiej swoje dziecko, czy swojego brata bądź siostrę. Często, moi drodzy, też w pracy wielu terapeutów pojawia się brak elastyczności w pracy, czyli taka kwestia, że proszę zrezygnować z tamtej terapii, bo moja jest najlepsza. Tylko efekty, jeśli będziecie przychodzić do mnie 2-3 razy w tygodniu, to efekty będą. Z tamtych proszę zrezygnować, bo one nie mają sensu. Moi drodzy, miejmy taką zdolność do samokrytyki. Obserwujmy swoje efekty pracy, obserwujmy to, czy moje działania względem konkretnego Jasia czy Zosi są wymierne, czy rzeczywiście to dziecko po pierwsze chce do mnie przychodzić i widzę banana na jego buzi, jak ono otwiera drzwi, czy jednak nie i jakie efekty przynosi ta moja praca. Być może powinienem się cofnąć o 3 kroki w tył, być może za dużo poświęcam czasu na te ćwiczenia, powinienem bardziej skupić się zupełnie na czymś innym. Brak oceny własnej pracy niestety jest z niekorzyścią dla samego terapeuty, bo on się nie rozwija, ale także dla samego dziecka. W momencie, kiedy terapeuta uważa się za nieomylnego, nie będzie w stanie pomóc rodzinie. Po prostu nie będzie. W momencie, kiedy większa uwaga jest kierowana na samego siebie jako terapeutę, a nie na rodzinę, gdzieś ta relacja nie będzie iskrzyć, moi drodzy, na drodze właśnie terapeuta a rodzina. I najgorsza chyba z możliwych takich kwestii, którą chciałam powiedzieć, i znowu przepraszam tych, którzy to usłyszą, a których to nie dotyczy. Bardzo mocno przepraszam. Natomiast chcę o tym powiedzieć. Zdarzają się tacy terapeuci, którzy, moi drodzy, większą uwagę przykładają na to, jak wyegzekwować pieniądze, taką należność za terapię, w momencie, kiedy rodzina odwołuje zajęcia. I jakby bardziej jest to ta koncentracja na tym, że ma się zgadzać liczba albo ilość pieniędzy z ilością pacjentów, która była na ten tydzień zapisana, niż na samych efektach terapii. I żeby była jasność, doskonale rozumiem terapeutów, którzy się denerwują, frustrują i złoszczą, jak ktoś na godzinę przed terapią dzwoni, że sorry, dzisiaj nie możemy.
Wtedy jest to irytujące. Drodzy Państwo, drodzy rodzice, tak się po prostu nie robi. Szanujemy się nawzajem. Jeżeli widzę, że moje dziecko wieczorem nie czuje się najlepiej, jest wielce prawdopodobne, że może mieć kiepską noc. To znaczy, że jest wielce prawdopodobne, że nie będzie dobrze funkcjonowało w ciągu dnia. A więc już wieczorem dzwonię do terapeuty i mówię: Pani Magdo, wydaje mi się, że lepiej będzie, jeśli nie przyjdziemy, bo on dzisiaj się źle czuje. I ja to rozumiem. I jesteśmy jakby w porozumieniu. Ja mam czas, żeby przyjąć choćby kogoś na konsultację i nie tracę tej godziny, mogę sobie ją jakoś zorganizować. Ale na litość Boga, jak ktoś dzwoni na godzinę przed, odwołując mi zajęcia, no to, drodzy Państwo, nie, do rodziców teraz mówię, jakby nie możecie się denerwować, że terapeuta każe Wam zapłacić za terapię. Ma święte prawo do tego, dlatego że on tą godzinę już po pierwsze się przygotował do tych zajęć, po drugie nie jest w stanie za 5:12 kogoś sobie zorganizować. Więc tutaj mówię, drodzy Państwo, o tym szacunku. Szanujmy się nawzajem w kontekście właśnie tej współpracy. To jest bardzo, bardzo ważne. Moi drodzy, kiedyś, bo wy wiecie, że ja na Facebooku czy na Instagramie wrzucam różne grafiki. To jest jedna z nich, która właśnie jest taka wymierna i wymowna w stosunku do dzisiejszego tematu, że, moi drodzy, mecz dziecko ze spektrum autyzmu kontra deficyty neurorozwojowe będzie wygrany tylko wówczas, kiedy diagności, terapeuci, nauczyciele i rodzice będą grać do jednej bramki, a nie przeciwko sobie. Zwycięzcą będą wszyscy, a najbardziej oczywiście zwycięskie będzie dziecko. I jakby ta grafika w ogóle nie wymaga komentowania. Moi drodzy, to jest właśnie, ta grafika mówi o tym: współpracujmy ze sobą nawzajem, szanujmy się nawzajem i spróbujmy zrozumieć ten kontekst drugiej strony. Czy jestem nauczycielem, czy rodzicem, czy terapeutą. Wtedy będzie nam wszystkim naprawdę dużo łatwiej. Jaka jest, moi drodzy, rzeczywistość rodziców dziecka w spektrum autyzmu? Ktoś powie, no skoro spektrum jest kolorowe, to życie jest kolorowe. Teoretycznie można by się z tym zgodzić, bo rzeczywiście nigdy nie wiadomo, co nas spotka i nigdy nie wiadomo, czy dziecko dzisiaj się będzie śmiało, płakało, krzyczało, a może w ogóle się nie będzie do nas odzywało. To rzeczywiście jest kolorowe, bo absolutnie nieprzewidywalne. Natomiast to, że niepełnosprawność dziecka w spektrum autyzmu jest niewidoczna, przysparza rodzinom wielu trudności. O tym, że autyzm jest niepełnosprawnością niewidoczną, już Wam kiedyś opowiadałam. Teraz rzucam tylko hasło, nie będę się nad tym dalej rozwodzić. Ale jednocześnie, moi drodzy, ta rzeczywistość rodziców, powiedziałabym, że bardziej jest szaro-biała, czy czarno-biała, czy w szarościach, niż w takich wielkich kolorach. Choćby dlatego, że rodzic, który nie posiada wiadomości, nie ma wsparcia ze strony nauczycieli i terapeutów, który bardzo często też boi się i wzbrania się, nie potrafi albo ma słabą komunikację z własnym dzieckiem. Po pierwsze, komunikację jako relację, bo nie rozumie pewnych zachowań dziecka, bo nie rozumie komunikatów. Z drugiej strony, jeżeli dziecko jest niewerbalne, to też nie potrafi powiedzieć o swoich potrzebach czy pragnieniach. Jeżeli rodzic wzbrania się przed wprowadzeniem komunikacji alternatywno-wspomagającej, no to rzeczywiście ta ich codzienność może być rzeczywiście trudna. Może być takim ogromnym wyzwaniem, dlatego że naprawdę wtedy nie wiadomo, co, kiedy i gdzie się wydarzy. Również, moi drodzy, ta potrzeba rutyny, którą ma dziecko w spektrum autyzmu, sprawia, że takie życie codzienne jest mocno podporządkowane jednak tej rutynie, dlatego że jakby rodzina z doświadczenia wie, że takie gwałtowne zmiany mogą wywołać takie nieoczekiwane zachowania, które są dużo trudniejsze w opanowaniu niż jakby przestrzeganie pewnych rutyn. Z drugiej strony ta potrzeba rutyny dziecka w spektrum autyzmu sprawia, że ta rodzina staje się mało elastyczna. Właściwie tam nie ma elastyczności. Tam nie ma spontaniczności, tak? Co w konsekwencji niestety trzyma ich bardzo mocno w takich ryzach postępowania. Tam nie można działać pod wpływem impulsu. Tam trzeba wszystko zawsze przemyśleć. Skoro idę do parku, to wiem, że muszę mieć konkretny sok, konkretną kanapkę albo konkretny batonik, bo inaczej będzie problem. I to wszystko trzeba
milion razy przeanalizować, czy czegoś nie zapomniałam, bo on lubi to i to, bo muszę iść tędy, a nie inaczej, bo będzie problem. O tym mówię. W wielu rodzinach niestety tak jest. Oczywiście cała paleta zaburzeń integracji sensorycznej, przewidywalność tych zakłóceń w przetwarzaniu również jest wyzwaniem ogromnym dla rodziców. Tak jakby rodzic musi być ciągle krok z przodu, żeby przewidzieć to, jak dziecko zareaguje, żeby wymyślił, jak tu szybko zareagować, albo czego mogę się tam spodziewać. Czyli cały czas myślenie na 100 fajerek i taka nieustanna gotowość do działania. Również, moi drodzy, zachowania takie autostymulacyjne, różnego typu sensoryzmy, zachowania stereotypowe, które są często irytujące dla rodziców, nie tyle w domu, co na przestrzeni takiej publicznej, tak? Bo społeczeństwo się gapi, szepcze, komentuje, a rodzice często po prostu już nie mają siły tego słuchać. I ci, którzy już tego nie słuchają, dla nich palec w górę. Dlatego, że, moi drodzy, mówiąc brzydko, nie powiem tego, bo jestem na antenie. Generalnie skupcie się na dziecku, tak? To ono jest najważniejsze, a nie ci ludzie, którzy nie grzeszą wiedzą. Moi drodzy, co dalej? Na pewno wysoki poziom lęku, tak? Wysoki poziom lęku, który towarzyszy dzieciakom w spektrum autyzmu, rodzicom także, ale ten lęk w spektrum autyzmu może być takim wyzwalaczem na przykład agresji albo autoagresji. O tym też już sporo Wam opowiadałam. No i oczywiście współistniejące zaburzenia, choroby, które bardzo często przecież występują w spektrum autyzmu, czyli podążanie w terapii, która bezpośrednio ma wspierać różne trudności wynikające ze spektrum, dodatkowe wizyty u lekarza, dodatkowe badania itd., wynikające z współistniejących chorób, więc to jest kolejna rzeczywistość takiej rodziny. No i jakby niepodważalnie non-stop kolor, walka z biurokracją, walka ze szkołą, walka z sąsiadami, najbliższym otoczeniem, bo każdemu coś przeszkadza, bo od każdego trzeba coś wywalczyć, bo samo nie przyjdzie, bo dyrekcja mówi, przepraszam, ale nauczyciel współorganizujący to będzie raz w tygodniu, bo my nie mamy pieniędzy. No jak nie macie pieniędzy, jak dostajecie subwencję na to dziecko, a wy ją rozdysponowujecie na zupełnie inne cele. I rodzice, którzy przechodzili drogę przez mękę, dążąc i prosząc o nauczyciela współorganizującego, wiedzą, o czym ja mówię. I moi drodzy, okres dojrzewania, który jest totalnym chaosem w życiu dzieciaków w spektrum, nastolatków w spektrum, gdzie nagle rodzina, nauczyciele nie poznają takiego nastolatka, takiej nastolatki. Rwą włosy z głowy, co to takiego jest. Ale znowu, ten okres dojrzewania to jest zupełnie inna bajka i zupełnie inny czas na pogaduchy. Niemniej jednak w tym całym realnym tak naprawdę dla nich życiu, oni nie mają czasu dla siebie. Rodzice nie mają po prostu czasu dla siebie z różnych powodów, o których też już Wam wielokrotnie opowiadałam. I moi drodzy, kolejna kwestia, czy w ogóle dobra współpraca jest możliwa na drodze rodzice, terapeuci i nauczyciele? Powiem tak, jasne, że tak, bo nie ma rzeczy niemożliwych i o tym musimy pamiętać. Natomiast druga kwestia, którą musimy pamiętać, to to, że w całym tym bałaganie tak naprawdę najważniejsze jest dziecko. W całym tym chaosie najważniejsze jest dziecko i dążenie do optymalnego wspierania i optymalnego wyssania z dziecka jego rozwoju. Dążymy do tego wszyscy, rodzice, nauczyciele i terapeuci, aby wyposażyć dzieciaka w najbardziej optymalne narzędzia do funkcjonowania, aby ono sobie radziło najlepiej, jak jest to tylko możliwe. Każde z tych dzieci będzie radziło sobie inaczej, bo każde z tych dzieci funkcjonuje inaczej. Każde z tych dzieci także ma inne trudności, inne potrzeby, każde z tych dzieci także jest na innym poziomie. W związku z tym także i wsparcie, i optymalny poziom rozwoju takiego dziecka też będzie inne. Dlatego ta indywidualizacja jest niezwykle potrzebna. Moi drodzy, stworzenie zrozumiałego kodeksu zasad, stworzenie zasad współpracy na
tej trójtorowości, komunikacji i wzajemnych oczekiwań jest niezbędne do tego, aby ta współpraca po prostu była. Wymieniajmy się takimi wiadomościami, tak? Rodzic, możemy założyć na przykład na komunikatorze taką możliwość wymieniania się wiadomościami. Zeszyt do komunikacji, gdzie mama rano może napisać do wychowawczyni: pani Kowalska, dzisiaj Kacper to spał słabo, właściwie w ogóle nie spał, nie zjadł do tego śniadania, może kiepsko funkcjonować. Natomiast nauczyciel, czytając takie coś, wie: dzisiaj moje wymagania względem Kacpra muszą być niższe, albo w ogóle nie może być wymagań. Z drugiej strony nauczyciel może napisać w książce: dzisiaj na obiedzie Kacper spróbował 2 łyżki zupy. To jest informacja, która interesuje mamę, a nie to, że znowu biegał po klasie, bo mama prawdopodobnie wie, że tak po prostu było. Ale taki zeszyt jest naprawdę bardzo, bardzo wskazany do komunikacji. Również, moi drodzy, nauczyciel czy terapeuta powinien przynajmniej postarać się bliżej poznać rodzinę, tak? W różnych sytuacjach pozaszkolnych, w różnych takich okolicznościach bardzo neutralnych, tak? Jak na przykład organizowany jest jakiś piknik rodzinny, taki na terenie szkoły na przykład, albo jakaś wycieczka, żeby właśnie w tym kontekście poznawać rodzinę, a nie tylko obowiązek szkolny, egzekwowanie tego obowiązku. Również taka wzajemna wymiana się informacjami, taka wzajemne uzupełnianie wiedzy na temat dziecka. Nauczyciel może powiedzieć zupełnie coś innego o dziecku, o czym rodzic w ogóle nie miał pojęcia. I w drugą stronę działa to samo. Rodzic wie więcej na temat dziecka z perspektywy takiej neutralności i bezpiecznego środowiska niż nauczyciel, gdzie może podsunąć pomysł, że to na niego zadziała dobrze, to będzie fajny motywator, w to warto uderzyć, bo to go bardzo interesuje, tak? Moi drodzy, żadnemu z nas, czy jesteśmy terapeutą, nauczycielem, czy bezwzględnie rodzicem, nie wolno, a właściwie nie powinno tak być, żeby pokazywać tym 2 pozostałym stronom, że ja to wiem najlepiej. Bo ja to jestem tu nauczyciel, bo ja tu jestem terapeuta po szkoleniach i po kursach i w ogóle studia skończyłem, czy skończyłam. Ja wiem lepiej, a ty mnie słuchaj i ja ci tu powiem, co ty tu źle robisz, tak? Mamy taką tendencję w sobie, że wolimy komuś wytykać błędy, mówić, co robi źle, zamiast powiedzieć: tak, to jest świetny pomysł, ja z niego skorzystam. Może warto iść w ten tok myślenia, moi drodzy, bardzo mocno Was do tego zachęcam. Również pamiętajcie, że do terapeutów teraz mówię, moi drodzy, jako terapeuci, wystrzegajcie się bezwzględnie określania czasu, kiedy dane dziecko ma osiągnąć jakąś umiejętność. Dlatego, że mamy takich rodziców, którzy bezwzględnie sobie zapiszą ten czas i powiedzą tak: no przychodziłem na terapię, płaciłem za terapię, pani mi powiedziała na początku, że pół roku i on będzie mówił pierwsze słowa, a tu mija rok, a on nadal nic nie mówi. Więc jest pani beznadziejną terapeutką, ja już więcej do pani nie przychodzę. Możecie się liczyć z takim komentarzem, więc wystrzegajcie się określeń czasowych, że wtedy albo za tyle dziecko osiągnie daną umiejętność, bo wy nigdy i nikt nigdy tego wiedzieć nie będzie. Tak samo, moi drodzy, tu teraz do nauczycieli taki uśmiech troszeczkę. Nie patrzmy na ucznia w spektrum autyzmu przez pryzmat uczniów neurotypowych. Pamiętajcie, że o ile ten dzieciak jest zdolny na przykład z jakiegoś przedmiotu, to może być też tak, że dziecko również z diagnozą spektrum autyzmu będzie totalnym przeciętniakiem. Wcale nie będzie powyżej normy intelektualnej. Będzie w normie, ale jednocześnie będzie miał trudności z nabywaniem wiedzy szkolnej. Więc zawsze pamiętajcie o tym, że to dziecko ma pewną diagnozę, w której jest wyszczególnione, jakie ma trudności i z czym ma trudności. Nie wolno Wam jako nauczycielom oceniać dziecka identycznie, czy stawiać mu identycznych wymagań jak dziecku neurotypowemu. Musicie brać pod uwagę to, że pewne trudności, które dziecko prezentuje, choćby w kwestiach pisania, tak, związanych z małą motoryką,
mogą wynikać bezpośrednio z objawów spektrum autyzmu. I nie możecie zaniżać oceny takiego dziecka tylko dlatego, że ono pisze nieładnie, albo jego litery są niekształtne, albo pisze zamiast 10 tylko 2 zdania, bo nie nadąża. To nie jest tak, że ono jest leniwe i nie chce, tylko wynika to bezpośrednio z jego objawów i deficytów, które mu towarzyszą. I musicie się tego nauczyć i musicie zawsze brać, moi drodzy, pod uwagę. Kierujmy rodzicami jako nauczyciele i terapeuci, natomiast nie w kontekście takim, że mówić: droga mamo, drogi tato, to robisz źle, tu popełniłaś błąd, ciągle powielasz te same błędy. Powiedz raczej, co ma zrobić, żeby tych błędów nie powielać. Także, moi drodzy, zawsze bądźmy szczerzy względem siebie. Rodzic ma prawo powiedzieć nauczycielowi, czy rozwinąć jakiś temat, tak samo jak nauczyciel rodzicowi. Trudne tematy nie są tematami tabu, moi drodzy. Razem zawsze można znaleźć rozwiązanie, tak? Szczególnie ta sfera okresu dojrzewania, ten temat seksualności naszych dzieciaków, to jest temat tabu, który zamyka usta rodzicom, ale także i nauczycielom. To jest normalne, tak jak gotowanie obiadu, tak jak to, że dzisiaj zakładam kalosze, bo pada deszcz. To jest po prostu natura ludzka i tego się nie wolno bać, nie wolno się tego wstydzić. Trzeba robić wszystko, aby naszym dzieciakom pomóc, bo z tyłu głowy zawsze mamy: dziecko jest najważniejsze i ono jest najważniejsze i to nam powinno przyświecać. Wspólne plany działania względem na przykład zachowań niepożądanych, zachowań trudnych, gdzie znajdujemy przyczynę i opracowujemy jedną strategię, która zawsze jest realizowana w szkole i dokładnie tak samo realizowana jest w domu. Tutaj jest bardzo to istotne. Przekazywanie takich informacji zwrotnych nauczyciela do rodzica na temat dziecka powinna zawsze dawać taki pozytywny wydźwięk, moi drodzy, tak? Czyli nie kontaktuje się nauczyciel z rodzicami tylko wtedy, kiedy jest źle, kiedy dziecko znowu was tam mocno poirytowało i wkurzyło, tylko wówczas, albo inaczej, za każdym razem, kiedy to tylko możliwe, tak? A nie tylko w sytuacjach gorszego dnia. Mówmy rodzicowi, że tak, dzisiaj spróbował tą zupę. Nie, dzisiaj w kółku wysiedział aż 5 minut. Rewelacja! To już dłużej niż ostatnio. To są rzeczy, które chcą usłyszeć rodzice. Również, moi drodzy, terapeuta powinien pozwolić rodzicowi uczestniczyć w terapiach w gabinecie, żeby rodzic mógł podpatrywać, jak pracować, na co zwracać uwagę, jak kontynuować taką pracę w domu. Nauczyciel z kolei powinien ustalić taki indywidualny sposób komunikowania się z dzieckiem, tak? Biorąc pod uwagę, że to jest spektrum, a więc i współistniejące deficyty sensoryczne, wiemy, że może nastąpić rozregulowanie, może nastąpić przeciążenie takiego dziecka, wprowadzenie systemu, jakiegoś kodeksu złości, kodeksu stresu, emocji, termometry emocji i tak dalej. I pokazanie, spojrzenie się na dziecko i obserwowanie, czy ono pokaże palec tak, czy palec tak. Ja wiem, że ono potrzebuje na przykład wyjść poza klasę, iść na koniec klasy. To jest sposób komunikacji, tak? A nie od razu, że dziecko albo zaczyna krzyczeć i dopiero wtedy nauczyciel na to reaguje. Komunikacja jest kluczem do współdziałania. Również, moi drodzy, terapeuta, jeśli nie jest z jakiegoś powodu gotowy do tego, aby pracować z danym dzieckiem, może mieć jakby problemem są jego własne emocje. Po prostu to dziecko mu nie leży. Źle czuje się, niekomfortowo czuje się w pracy z danym dzieckiem. Warto się do tego przyznać. Macie do tego prawo. Nie z wszystkimi pacjentami musicie pracować, ale nie przedłużajcie takiej martwej terapii. Powiedzcie rodzicowi: przepraszam, nie jestem w stanie dalej pracować z pani dzieckiem. Zachęcam was do zmiany terapeuty, żeby dziecko miało szansę lepiej korzystać z terapii. Nie bójmy się do tego przyznać. Będzie to obopólna korzyść i dla dziecka, bo go nie wstrzymujecie, ale także i dla was, bo poczujecie się bardziej komfortowo. Dlatego tutaj, moi drodzy, absolutnie warto o tym pamiętać. Nie narzekajmy na siebie nawzajem, tak? Nie oceniajmy siebie nawzajem, że rodzice to roszczeniowi, a nauczyciele to beznadziejni i w ogóle nie traktują dziecka odpowiednio, w ogóle ciągle jak neurotypowe i tak dalej. Wszyscy jesteśmy potrzebni dziecku. Terapeuci, nauczyciele i rodzice. Tyle, że te 3 grupy muszą ze sobą współpracować, żeby to dziecko rzeczywiście było zwycięzcą tego meczu. Pamiętajmy, moi drodzy, że jako nauczyciele i terapeuci mamy ograniczony czas, który spędzamy z danym dzieckiem. Tak? I nawet jeżeli ono ma zachowania, które nam przeszkadzają, z którymi sobie może nie radzimy, to pamiętajcie i miejcie z tyłu głowy też to, że rodzice z tym dzieckiem spędzają naprawdę dużo więcej czasu.
I oprócz tego, że ten czas poświęcają samemu dziecku, to mają takie same obowiązki jak wy, zawodowe i rodzinne. Tyle, że w całym tym zamieszaniu niestety nie mają czasu dla siebie. Miejcie to także na uwadze. Nie oceniajcie tak jak koniki tylko tego, co widzicie. Wyjdźcie za właśnie swoją strefę komfortu. Spróbujcie zrozumieć, jak wygląda życie takiej rodziny. Warto także w wielu właściwie we wszystkich placówkach, w których pojawia się dziecko w spektrum autyzmu, inicjować i organizować takie grupy wsparcia dla rodziców, tak? Czy to pedagog, czy psycholog. Warto, żeby właśnie było to organizowane po prostu, żeby ci rodzice poczuli, że nie są sami. Także, moi drodzy, strasznie irytujące jest to, że niektóre placówki edukacyjne albo niektórzy wychowawcy klas ograniczają udział dziecka w spektrum autyzmu, na przykład w wycieczkach szkolnych, akademiach szkolnych, jakby wykluczają dziecko z takich aktywności właśnie ze względu na deficyt, bo krzyczy, bo płacze, bo trzeba mu wziąć przecież konkretne chipsy, bo nic innego nie zje i trzeba mieć ten worek ze sobą. Natomiast jakby spróbujcie, często jest też tak, że pani dziecko pojedzie, jak pani z nim pojedzie, się będzie nim zajmować. Drodzy Państwo, takich rzeczy się nie robi po prostu. Nie wolno uzależniać wyjazdu dziecka od obecności rodzica. Bo skoro jest to klasowy wyjazd, to szkoła ma zapewnić opiekę temu dziecku. Drodzy rodzice, nigdy się na to nie gódźcie, dlatego że to jest po prostu wbrew prawu. Takich rzeczy się nie robi. Szkoła odpowiada za bezpieczeństwo waszego dziecka i ma to zorganizować tak, aby to dziecko było bezpieczne, po prostu. Także, moi drodzy, miejmy na uwadze to, że ci rodzice też muszą mieć czas wytchnienia. Skoro jest wycieczka klasowa, a Kacper jest w tej klasie, to znaczy, że jest pełnoprawnym członkiem takiej klasy. I o tym warto, moi drodzy, pamiętać. I już naprawdę na sam koniec chciałam Wam pokazać taki strasznie wymowny, przynajmniej dla mnie, ostatni slajd, który też moim zdaniem mówi wszystko. Mianowicie, nigdy nie wejdziesz w czyjeś buty, więc dlaczego chcesz uczyć wiązać sznurówki? Tę osobę od tych butów, właściciela tego buta czy tych butów. Moi drodzy, tu chodzi o to, że właśnie czasami to mądrowanie się, brzydko teraz to powiedziałam, niektórych nauczycieli czy niektórych terapeutów względem rodziców jest po prostu, mówiąc najdelikatniej, nie na miejscu. Dlatego, że o ile dany terapeuta i dany nauczyciel nie ma prywatnie doświadczenia z własnym dzieckiem w spektrum, to z całym szacunkiem nigdy nie będziecie w stanie zrozumieć rzeczywistości i perspektywy rodzica, który posiada takie dziecko. W związku z tym nigdy w 100% nie wchodzicie w buty właśnie takiej rodziny. A więc skoro nie do końca wiecie, nie do końca rozumiecie, nie do końca macie w ogóle świadomość, jak wygląda życie takiej rodziny, to chcecie dyktować im plany i to, jak mają żyć, czyli właśnie jak zawiązać te sznurówki. Czy na pewno to właściwa droga? Wielu rodziców, drodzy Państwo, zamiast pozyskiwać pomoc ze strony nauczycieli i terapeutów, sami tę pomoc muszą im dać. Często ci rodzice mają być nauczycielami, terapeutami, lekarzami i na pewno jeszcze prawnikami, żeby wiedzieć, co dziecku się należy. Natomiast, drodzy rodzice, wy głównie macie być rodzicami i na tym macie się głównie skupiać, bo wszyscy inni są po to, aby was wspierać i to jest ich obowiązek. Także, drodzy rodzice, wy pozwólcie sobie na porażkę, wy pozwólcie sobie na potknięcia, pozwólcie sobie na to, że nie musicie być doskonali, macie do tego prawo, a wszyscy inni mają obowiązek was wspierać. Wy nie macie uczyć innych, wy nie macie tłumaczyć innym, na czym polega spektrum. To wy potrzebujecie takiego wsparcia, to wy potrzebujecie zrozumienia, to wy potrzebujecie tego, żeby mieć czas na odpoczynek, że nie jesteście w tym sami. Musicie mieć takie poczucie, że są ludzie, do których możecie uderzyć w znaczeniu takim, że coś mi poradzą, choćby pomilczeli ze mną, bo tego dzisiaj aktualnie potrzebuję, że nie będą mnie oceniać, tak? Kiedy ja powiem, że nie mam siły, chyba oddam go do placówki. Pojawiają się takie myśli u rodziców. Natomiast znowu ze strony nauczycieli albo terapeutów jest poruszenie, no jak tak można pomyśleć. Ale moi drodzy, tak jak mówię, to nie wasze buty, to nie wasza rzeczywistość. I miejcie to naprawdę na
na uwadze. Do tego Was zachęcam. To tyle, moi drodzy, na początek nowego sezonu Pogaduch. Mam nadzieję, że rzeczywiście te kontrowersje się pojawią, że nie wszyscy się na mnie obrażą, ale jednocześnie, że część z Was coś tam skorzysta. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Śledźcie oczywiście mój kanał, bo kolejne tematy już niebawem się pojawią. Bardzo dziękuję Wam za obecność.